Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać akwarium dla limek Perugia. Oprócz tego, jak widać, są tu Black Molly i mam tu małą grupę Chapalidis pardalis. No. To druga moja grupa. Jedną mam w tym moim największym akwarium. No, limia Perugia to chyba najbardziej kolorowa z limek. Przynajmniej z tych dostępnych w handlu. Jak widać, samce naprawdę bardzo ładne są. Samice też mają takie ładne refleksy, no ale samce są najlepsze. Dam im trochę jedzenia, to może trochę się rozproszą bardziej po akwarium, będzie łatwiej filmować. No, jak widać, troszeczkę się rozeszły po baniaku. Opowiem, jak jest zbudowany. To akwarium ma 120 cm długości, 50 wysokości i 50 głębokości. To jeden z moich największych baniaków. Jeżeli chodzi o podłoże, to grube kamyczki, na samym spodzie piasek. Piasek akurat rzadko wykorzystuję w akwariach. No w tym akurat mam. Rzadko wykorzystuję z tego względu, że łatwo w piasku gromadzą się resztki jedzenia, odchody. Słabo woda cyrkuluje w piasku. No i może dochodzić do różnych procesów gnilnych, czy też warunków redukcyjnych. Oprócz tego w akwarium jest jeden dość spory korzonek. Może nie jeżeli chodzi o jego masę, ale jest fajnie porozgałęziany. No i został skolonizowany przez mech. Bynajmniej nie sadziłem tego muchu tutaj, po prostu zaczepił się zwyczajnie, tak jak ten tam z tyłu, czy ten tutaj u góry. No ale najlepsze to jest tutaj monosolenum. Wrzuciłem tutaj wcześniej kilka kawałków. Tam z tyłu, gdzie jest ciemno, jest ładna kępa, ale ją muszę przenieść. Natomiast to tutaj się napławiło samo. Wcześniej widać tam takie zwisające korzenie. Później pokażę od góry tą roślinę. To jest Ceratopteris cornuta. Wcześniej miałem je tutaj osadzone, ale to był zły pomysł, ponieważ ta roślina bardzo szybko rośnie, daje masę rozłogów, no i w efekcie cieniowała mi tutaj wszystkie rośliny u dołu, co dość niekorzystnie się odbiło na nich. Na przykład tutaj można zobaczyć na tym Echinodorusie glony pędzelkowate. Nie fajna sprawa, no ale cóż, za mało światła było. Obecnie przeniosłem tą roślinę tam na tył. Z tego względu, że jest mi tutaj ciężko czyścić te szybki z tyłu, ponieważ akwarium na pół metra ponad, może inaczej cofnę, pokażę, o co chodzi. Tutaj mam regał. No i akwarium wchodzi jakby w ten regał. To jest taka tylko mała luka. Tam jest ciężko sięgnąć ręką i ciężko mi jest wyskrobać te szybki. Na Ceratopteris ma tam swoje teraz miejsce. Mogłem tak od początku zrobić. No i dzięki temu moje żabielnice nie są cieniowane. No i zaczynają mi odbijać. Tył zbiornika jest złożony dużymi płytami piaskowca, co widać. To bardzo cenny materiał, takie płyty piaskowca. Jak tylko mogę, to je zdobywam skąd się tylko da i wsadzam do baniaków. Można kupić, ale są drogie, to bez sensu. Nie ma frajdy, jak człowiek sam tego nie zdobędzie. Jeżeli chodzi o rośliny, no to tak jak wspomniałem, tutaj ten Echinodorus to jest kultywar, który się nazywa Paul Kemmer. Miałem go kiedyś w domu.
Przeniosłem go tutaj, no ale przez to, że był zacieniowany wiecznie, no to kiepsko rósł. Podjadę na niego może. Bardzo ładny kultywar o brązowych liściach. Tu mam podobny kultywar, ale to jest Leopard. On też tam był zacieniowany, natomiast na szczęście mi nie zgloniał. Vallisneria. Tak, nie, to jest nie Vallisneria, tylko dzisiaj mam zaćmę. Oczywiście chodziło mi o Sagittarię. Tutaj rośnie sobie Cryptocoryna Venti Brown. No i tutaj ta żabieńca to Amazonka. O Monocerenum wspominałem, zaraz pokażę Ceratopteris. Otóż i moje Ceratopteris. Tak ona wygląda. Tu jest też ta gruba rzęsa, którą miałem Wam pokazać. Dość dużo jej tutaj rośnie. Za chwilę troszeczkę wyciągnę, to pokażę Wam, że jest taka lekko fioletowa od dołu. Momento. No kurczę, no nie wiem. Teraz wydaje się być zielona, a mój aparat tego nie chwyta. No w każdym razie, no musicie mi uwierzyć, jest taka lekko fioletowa. Zależy jak się popatrzy. No ale jak widać też ma dużo masywniejsze korzenie i ogólnie jest taka masywniejsza. No zobaczcie. O kurczę. Dzisiaj to miałem ciężki dzień w pracy i wszystko mnie denerwuje. No nie odwrócę jej. Momentu. No jest taka masywniejsza. Ciekawe skąd się wzięła. Czasem niektóre egzemplarze są takie mocno fioletowe, ale no nie wiem. Teraz na aparacie tego nie widać. No niestety, musicie mi uwierzyć na słowo. O, tutaj dałem do innego baniaka. Zobaczcie, o ile jest masywniejsza od tej takiej zwykłej rzęsy. Tak poza tym dokładnie taka sama jest. Zmora aquascapera, bo raczej klątwa aquascapera. No ja tam rzęsę lubię, pomaga mi w akwarystyce. No, wróćmy do akwarium. No, dałem jeszcze odrobinę żarcia. Baniak, jak widzicie, założyłem 7 sierpnia 2024, więc już wkrótce będzie miał 2 lata. No, dość płodny baniak. Tych glimek to już wysłałem do Polski. Troszkę teraz będą jechać do Anglii. No, ze 100 ryb stąd wyłowiłem. Jak widać, jest sporo na rybku. W dużej mierze też zasługa azoli, bo stanowił świetne schronienie. Ten narybek limki jest dość agresywny, jeżeli chodzi o żerowanie. Mniejsze gatunki ryb, a może inaczej, gatunki ryb, które mają narybek no, drobniejszy od tych limek, no niestety nie mają szans za bardzo przetrwać przy tych limkach, dlatego że limki wyżerają całą karmę, rodzą się większe niż te mniejsze gatunki żyworodne, no i w efekcie przeżywa niewiele rybek. Jeżeli chodzi o filtrację, no widzicie, że jest tutaj mega nurt. Mam kubełek tutaj, no i dość mocne napowietrzanie, przy czym to napowietrzanie ma za zadanie wywołać większy ruch wody. No i może nie ma pralki, ale woda tutaj bardzo intensywnie płynie w tym zbiorniku.
Zauważyłem, że te ryby to lubią, więc no, trzeba spełniać wymagania mieszkańców akwarium. Są tu też krewetki, ale one raczej się czają, dlatego że no, jak widać przy żerowaniu tych limek no, jest amok. Oczywiście akwarium musi być szczelnie przykryte, aby nie wyskoczyły, jak widać. Tutaj jeszcze chciałbym Wam pokazać taką ciekawostkę. To jest emersyjna forma tego monoselenum. Jak widać, bez problemu może sobie rosnąć na stałych powierzchniach ponad wodą, o ile jest odpowiednia wilgotność powietrza. Między innymi dlatego też jest tutaj szczelnie przykryte. Co prawda azola, nie azola, tylko Ceratopteris bez problemu mogłoby sobie żyć bez przykrycia. No, boję się, że mi ryby powyskakują. No, to jeden z moich większych baniaków, tak jak wspomniałem. Bardzo jestem z niego zadowolony. No, prawie 2 lata mam. Jakoś tam nie widać, żeby się miał jakoś źle starzeć. Przede wszystkim co mnie cieszy, to to, że owszem, tutaj w miejscu, gdzie karmię, trochę plamek się zrobiło, ale nie są to takie gnilne plamy, to po prostu glony sobie wyrosły, no bo jest dostęp światła, ale nie ma zgorzeli takich niebiesko-czarnych, które by świadczyły o tym, że zachodzą jakieś procesy redukcyjne w tym piasku. No i o tego nie powiedziałem. Zazwyczaj nie stosuję więcej niż 2 cm tego piasku, o ile nie jest to wymagane w przypadku jakiegoś gatunku ryb. Są gatunki, które się zagrzebują, które kopią sobie różne dołki w tym piasku. No i takim rybom trzeba tego piasku oczywiście dać więcej, ale w tym przypadku to nie jest potrzebne. Wcześniej miałem tutaj też kiryski. Został mi jeden dziad, którego za nic nie mogę odłowić, ale no i to był też właśnie przyczyna ku temu, żeby zastosować piasek, ale oprócz tego jednego, który tutaj został, pozostałe odłowiłem, no i wtedy dołożyłem te wszystkie kamienie. To też ma na celu to, aby ryby nie przekopywały mi tego piasku za bardzo, ponieważ wcześniej no, po prostu prawie aż do szkła się dokopywały, poszukując pożywienia. No a teraz, jak widać, nie ma z tym problemu. Te czarne moli, które tutaj mam, no wypadałoby wziąć i je przesegregować, zostawić te z lirą, o, tak jak ta tutaj. One mają to do siebie, że są po prostu czarne, to prawdziwe czarne molinezje. Nie to, co w większości sklepów można dostać, czarne z dodatkami jakichś białych sętek, a później rodzą się z tego ryby, no, które wyglądają nie za ciekawie, bo są po prostu no, zwykle szare, z większą lub mniejszą domieszką tego czarnego, ale nie są takie czarne super jak te tutaj. No, na przykład ten samiec i samica obok z normalnym ogonem. Fajnie by było je podławiać, zostawić sobie tylko te z lirą i je namnożyć. Kiedyś, dawno temu, kiedy miałem akwarium reaktor, miałem tam właśnie takie molinezje z lirą i na płetwach piersiowych miały tak zwane pompony. Po prostu końcówki tych płetw były wydłużone dość mocno i na końcach te promienie płetw się tak robiły się takie pędzelki, wyglądało to, jakby ryba miała pompony. Bardzo fajna sprawa. No, o, już prawie 15 minut. Ja myślę, że to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten zbiornik. Jeżeli chodzi o światło, bo pojawiły się pytania w komentarzach, w weekend będę kręcił relacje z tego, co tu się dzieje w Fish-Roomie, jakie zmiany zaszły, co się udało, a co się nie udało.
i wtedy omówię kwestię światła, bo tak krótkiej treści jak przegląd zajęłoby to za dużo czasu. No, myślę, że potrzebuję z 15 minut na to, żeby omówić światło, które tutaj mam w Fiszumie i kierunek, jeżeli chodzi o oświetlenie, w którym zmierzam. Pokażę Wam też nową lampę, którą wyczaiłem. Bardzo fajna, za 21 euro. No, a na dzisiaj to tyle. Zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam i cześć. Da